Witajcie moi drodzy. No wiem, że ciemno, ale spokojnie. To nie dlatego, że mamy blackout. Po prostu jest godzina 3:54 rano. No i cóż, jadę właśnie po chłopaków. No bo ciśniemy do Szczawnicy na montaż magazynu energii. U nas to normalne, tak się pracuje, jakby ktoś pytał. Także nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Jak będziemy na miejscu, to lecimy z tematem. No to dotarliśmy, taka dziwna sytuacja, bo wyjechaliśmy, było ciemno, przyjechaliśmy jakoś tak dziwnie widno, no ale tak bywa. Jesteśmy na miejscu, piękne tereny górzyste i właśnie wypakowujemy się. Proszę bardzo, 3 15-teczki tutaj wypakujemy. Oczywiście one tu przyjechały wcześniej, także my je tylko tutaj przewozimy lokalnie. Możemy je wyciągać. Może wam drzwi otworzę, nie? Kurwa, bokiem Andrzej chodzi, bo tak to... No, taki tu właśnie teren fajny, tak? Budynek w budowie. Dosyć stromo. No, ale nie tak źle. Dobra, jeden kwatrosek jest. To po następne. No i ostatnia sztuka właśnie leci do budyneczku. A tam mamy jelonki. Taki fajny klimacik. A cały system, który tu montujemy, to oczywiście będzie kolejny system hybrydowo-wyspowy z przewagą oczywiście off-gridu, czyli generalnie będziemy mieli te 9 do 10 miesięcy pracę wyspową, w zimie układ mieszany, a wszystko oczywiście będzie zasilane z tej właśnie fotowoltaiki. Tu mamy piękną instalację. Jeszcze będzie dołożone dodatkowo. I tu mamy Fronius Averto 33 kW. Mamy też podpięte carporty. A tu pod altanką mamy Foxa razem z fotowoltaiką. 5 kW. Wszystko ładnie sprowadzane do Victronów, które ogarniamy w tym małym pomieszczeniu. To jak widzicie, uchwyty już przymocowane, falowniczki stoją, bierzemy się za wieszanie kwatrosków. Dobra, chodźcie, wieszamy to, bo... Dobrze, to chwila dechnięcia. Wiszą. Ok. To myślę, chwilę dychniemy i bierzemy się za odmierzanie korytek. Tnij, Walenty. Taki patent tutaj z rozdzielniczką, przygotowane pod fuzy. A czemu 6, a nie 3? A dlatego, że tutaj w przyszłości będziemy wieszać kolejne 3 quattrosy. Na razie są 3, a będzie 6 i stąd właśnie przygotowanie pod 6 fuzów. 3 fuzy są. Kolejne korytko dajemy ładnie, elegancko w poziomie. Mamy oczko, także przywiercamy. Po to pójdzie potem korytko pionowe i u góry rozdzielnica AC
Pierwsze busbary rozdzielcze już są powieszone. Na razie 3 sztuki, resztę dowiesimy sobie później. I tu elegancko, proszę bardzo. Dalej sobie pozostaje, polecam do końca. A teraz dolne korytko jeszcze na przewody DC i AC z falowników i do falowników, z baterii i do baterii. Naprawdę nie ma to jak praca siedząca przy magazynach energii na łonie natury. No tak to jeszcze żeśmy tego nie montowali. Ale tu Andrzejek może powiedzieć, że naprawdę fajna robota. Jakie widoki są. No ja widzę, jakie są widoki, ale jakie tu są widoki? Zobacz, na trawce siedzisz w słoneczku i co robisz? Zarabiasz praską końcóweczki, tak? Do przewodzików już odbierzonych. 4,5 metra mamy przewodziki pierwsze, które są. No a widoki tak, no widoki są rewelacyjne po prostu. To nie ma w ogóle dwóch zdań, no. To jest bajka po prostu. Coś wspaniałego. Lecimy z tymi pozarabianymi przewodami do Victroników. Właśnie je tu Andrzej zaczyna przykręcać. Tak jest. Wystarczy mi metalek, nie brakuje. I ma go iść. No i właśnie możesz zrobić w ten sposób. No to dobrze. No i pierwszy, drugi jest. Trzeci właśnie Andrzej zakłada. Nie podglądaj mnie, bo nie ładnie tak. Wstydzisz się? Ale wstydzisz się? Ale powiedz, ale wstydzisz się? Skrępuję się. Krępujesz się, dobrze. Okej. No i zarabiamy złącza w rozdzielnicy do fuzów. No to dzisiaj drugi dzień zmagań. Zaczynamy montować szafy pod akumulatory. Są mi nasze szafeczki, raki. Odpakowujemy i zaraz będą poskręcane. No, za parę godzin. To szafy mamy poskręcane. Elegancko. A że są to szafy na ubrania, Jak widać? jak widać, tak, to już nie ma większego znaczenia, nie? Czyli można powiedzieć, że w sumie to mamy prawie kompletną garderobę, nie? Andrzej, przebieraj się. Tak. Ubieraj się. Za zimne. Tak jest. O, dokładnie. Dobra, idziemy do roboty. No i szykujemy rozdzielnicę. Tym razem trochę większa, bo na razie 3 Victrony, ale może docelowo będzie 6. Mocowanko rozdzielniczki. Pierwsze przymiarki modułów, jak będą rozmieszczone. Rozłącznik 1.02, zabezpieczenie główne 63 A, licznik do fotowoltaiki, tak, zabezpieczenie wyjściowe, proszę bardzo. I jeszcze mostki powinny być, nie? Mostki. No właśnie, jeszcze mostki, dokładnie. Dokładnie. Mostki są potrzebne. Tak. A dół sobie zostawiamy na przyszłość. Dobrze, elegancko. Kolejna dniówka nam zeszła tutaj na przygotowaniach, na montażu części elementów, ale jest fajnie. Mamy szafy poskręcane, mamy rozdzielnicę zamontowaną, poodmierzane wszystkie fajnie aparaty. Busbary pośrednie też już są porozmierzane, przewody DC od busbarów głównych, które dopiero będą, do pośrednich też mamy już podmierzane, jeżeli chodzi o biegun dodatni, ujemny częściowo. Myślę, że jest całkiem ładnie. Drogi kablowe, koryta też już przygotowane, więc kolejnego dnia się bierzemy za układanie przewodów i już podłączanie. Zabierzemy się za montaż kotew i po chwili będą na nich wisiały busbary, a wcześniej oczywiście izolatory. Tu mamy właśnie już pierwsze 4 kotwy i są izolatorki. Pierwsze 4. Mamy już szyny busbarowe elegancko powieszone. Wszystko się ładnie trzyma na izolatorach. Proszę bardzo. Jedna szyna, druga szyna. I za chwilkę się będziemy brali za przykręcanie przewodów od quattrosów, które były wcześniej powieszone. Tak. Wszystkie śruby, słuchajcie, są nierdzewne. Pierwsza przymiarka przewodów od wewnątrz. No i elegancko wszystko widać, pasuje. Teraz będziemy dokręcać.
Dobra, tak jak kręciłeś, tak kręć. Tak jest, dobrze. No i teraz to najlepsza zabawa właśnie, czyli układanie przewodów, planowanie, jak je tutaj ułożyć, żeby się wszystkie ładnie pomieściły w tych korytach, żeby ładnie wyglądały, żeby się nie krzyżowały w miarę możliwości i tak dalej. Zapiskiem, jak to było wymyślone? Jak to leciało, kurwa. Tak. Teleturniej, kurwa, teraz. To jest za, to jest przeciw, nie widzę nic. Kto się wstrzymał? Otwórz plażę. No i tak, to mówię, gdzie tutaj z tymi kablami, kurwa, ten. Powoli mocowanie przewodów dobiega końca. Jeszcze tylko parę przewodzików i będziemy mieli część DC praktycznie ukończoną. Oczywiście będziemy wstawiać szafy i montować akumulatory. Tak to obecnie wygląda. Już tutaj busbary dodatnie, pośrednie z głównymi są łączone. Ujemne już mamy pospinane wszystkie. Chyba, że z przodu dodawać. Także coraz bliżej końca. Proszę bardzo, wszystko poukładane. Teraz się weźmiemy za przymierzenie pleksy, tak żeby te szyny główne osłonić. O, tu już mamy pleksę ładnie. Przyłożymy, żeby nikt się nie mógł tam dotknąć ani niczym zewrzeć. I będzie ok. No i pleksę mamy praktycznie zamontowaną. Także busbary osłonięte i zabezpieczone. Elegancko. Także nikt przypadkowo żadnego zwarcia tutaj nie zrobi. Kręcić nie kręcić. To co? Bierzemy się za noszenie szaf. No i będziemy najpierw wstawali pierwsze 2 sztuki. One będą na póki co puste, a później kolejne 2 szafy, w których będziemy już umieszczać akumulatory. To są te klocki, które skręcaliśmy kilka dni temu. No i patrz, że kurczę weszła, no na styk. Jakby była tu zaprojektowana? Podnieś do góry. No i na styk, na wysokość. Pięknie. No i teraz jak to bywa, auto dostawcze, Kia Eniro. Ładuję baterię, żeby je przewieźć w miejsce montażu. Proszę bardzo, 2 już są. Lecimy z następnymi. I tak kilka kursów, aż je wszystkie przewieziemy. To na razie 22 sztuki. Tak.
Po 16 prawie godzinach pracy mamy następujący efekt. Andrzej tutaj już tak podłącza przewody ochronne. Tak, tu już na pierwszej szafie mamy przewody podpięte do akumulatorów. Z tej strony poprowadzone. Tutaj już Grzesiu dopina je ładnie. I za chwilkę będziemy je tutaj podłączać do pierwszych dwóch busbarów, tak? To pierwszą szafę. Druga też będzie za chwilkę podpinana. No i jak to będzie, to ja sobie tutaj siądę na spokojnie i zacznę konfigurować system. Chłopaki już dzisiaj pójdą pewnie spać, żeby odpocząć. Także jeszcze tej roboty trochę dzisiaj jest, no ale myślę, że po takim czasie długim to na dzisiaj wystarczy. A jutro rano startujemy z dalszą robotą, z dalszym podłączaniem, bo przecież jeszcze cała część AC przed nami, także jeszcze ładnych 5-6 godzin myślę na pewno. To wstępnie mamy przewody od baterii zamocowane na busbarach pośrednich. Spaghetti tutaj jest przykręcone. Tu Andrzej kończy się bawić, tak? Z jedną i z drugą szafą. Za chwilkę zakrywki założymy. No ja będę się brał za konfigurację systemu taką wstępną. Obudowy założone. Mamy tutaj 22 akumulatory zapięte na busbary. Tamte 4 z tyłu, jak widzicie, wolne, 2 puste szafy, bo to dopiero kiedyś w przyszłości będziemy rozbudowywać o kolejne 100 kWh. A póki co setka zapięta. No to moi drodzy, zaczynamy kolejny dzień. Mam nadzieję, że ostatni. Rozprowadzamy przewody AC, tak żeby system okruszyć i zasilać tutaj cały obiekt. Obcinaczki do paznokci. Tak. To jest taki duży paznokieć u lewej stopy. Ciao. Nie ma. I praca siedząca, I nie? dalej praca się. Praca siedząca. I marzenia spełniać. Andrzej chce swoje. No i kabelki, słuchajcie, obrane. Tu się Andrzej bawi. Zaciskanie końcóweczek na tych przewodach od strony AC. Także niebawem będzie można je podłączać. Zresztą zaraz się tym będę bawił. No to przewody mamy wszystkie tutaj już u strony AC w falownikach pozarabiane, popodłączane, tutaj ładnie w korytku poprowadzone. I się tutaj chłopaki bawią z podłączaniem tego wszystkiego do rozdzielnicy głównej budynku. I tu będziemy mieli taki patent teraz, że właśnie w drzwiach od szafy rakowej będziemy mieć powiesiony wyświetlacz od Cerbo, także to wszystko było ładnie widoczne. I właśnie sobie wiercimy otworki pod obudowę. I otworek ładnie wycięty pod ekranik. Teraz jeszcze tylko krawędzióweczka, żeby było elegancko, żeby nie było ostre. I montujemy wyświetlacz. Krawędziówka założona, przymierzamy wyświetlacz. Zobaczymy, czy będzie pasowało wszystko. Elegancko, jakby stąd był, dokładnie, fabryka, no. Jak tam idzie? Dobrze. Dobrze. Czyli już co, ostatnia ta, tak? Zapinasz teraz na Tak, jeszcze mostki, tak, z jeszcze zabezpieczenia. No to teraz te pytongi od fotowoltaiki z falowniczków trzeba wrzucić w korytka i podłączyć do przygotowanej rozdzielnicy. Pierwszy jest podpinany, leci. No to falownik numer 2. Grube to sztywne to aluminium. No, proszę bardzo. Drociska. No i co, moi drodzy? Dzień chyli się ku końcowi, a my również już tutaj zakończyliśmy pracę. Falowniczki nam elegancko chodzą. W tej chwili mamy tutaj ładowanie. Ładujemy akumulatory do pełna, żeby je wszystkie ładnie zbalansować i wyrównać tutaj ogniwa.
Obecnie leci nam z sieci 19 kW. Pobór na budynkach prawie 7 kW, 6800. Jeszcze z fotowoltaiki resztka 44 W tutaj produkuje. No i cóż, baterie naładowane w 60%. Generalnie co? Jeszcze tu jest sieć, ale to tylko dlatego, że na chwilę obecną mamy tutaj zaledwie magazyn energii 100 kWh. W tych dwóch szafach są umieszczone akumulatory US 5000, w każdej po 50 kWh, czyli łącznie 22 sztuki. Dwie kolejne szafy są puste, przygotowane pod dalszą rozbudowę, czyli pod kolejne 100 kWh. Pewnie niebawem będziemy to uzupełniać i wtedy będzie tutaj już magazyn 200 kWh, co umożliwi pełny off-grid, odcięcie się tutaj od sieci i, że tak powiem, zrobienie papa Tauronowi. Generalnie tak ma to wyglądać, że instalacja fotowoltaiczna, która tutaj jest obecnie, to jest 28,3 kWp na dwóch falownikach, na Froniusie i na falowniku Fox. Będzie też jeszcze rozbudowywana w przyszłości. A jeżeli chodzi o system, który tym wszystkim zarządza, no to oczywiście Victron Quattro, 3 jednostki, każda po 15 kVA, czyli po 12 kW mocy czynnej ciągłej na fazę. Łącznie mamy 36 kW mocy czynnej trójfazowo, mocy pozornej 45 kVA. System zintegrowany, wszystko funkcjonuje i za chwileczkę zrobimy sobie jeszcze taki test, że przełączymy się jak gdyby z sieci, czyli wyłączymy zabezpieczenie, tak żeby nam przeszło to w tryb wyspowy i z automatu będziemy patrzeć, co się dzieje, jak nam się to przełączy, jak zareagują obciążenia, po czym ja oczywiście podłączę samochód elektryczny i sprawdzimy, jakie będą pobory tutaj na wyjściu z tych falowników, jak one się będą zachowywały. To, o czym jeszcze nie powiedziałem, ale pewnie widzieliście to w trakcie montażu, to oczywiście to, że za tymi szafami z tyłu mamy dwa busbary, dwie wielkie szyny busbarowe, które są w stanie przenieść prąd 3000 A. No i tak to właśnie ma wyglądać. Dobrze, idziemy wpiąć samochód. Ok, to samochód podłączony i ładuje się właśnie prądem 15 A i mocą 10,2 kW. Obciążenie 16 kW, 19 leci z sieci, elegancko, cały czas na poszczególnych fazach, jak widać, mamy 5, 5 i 5 kW. Ładnie się obciążenia porozkładały. I teraz co się stanie, jeżeli przejdziemy sobie na pracę wyspową? Zrzucamy sieć. Zobaczcie. Zrzuciliśmy sieć. Elegancko. Dalej 15 kW wciągniemy, tylko tym razem już z bateryjek. 335 A wychodzi z baterii. Czyli wszystko elegancko funkcjonuje także w trybie wyspowym. Teraz się baterie rozładowują. I falowniki świetnie sobie dają z tym wszystkim radę. Jak widzicie, hotele, pensjonaty, domy jednorodzinne, duże firmy. Podłączamy każdy rodzaj odbiorcy i tak naprawdę w zasadzie na dowolną moc. Tutaj w tym systemie mamy rezerwę przygotowaną pod kolejne 3 falowniki na dole, pod rozbudowę do podwójnej mocy, pod rozbudowę magazynu energii do 200 kWh. Wszystko możemy zrobić. Także nie mamy tutaj barier. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli tak, to bardzo gorąco proszę o liczne komentarze, subskrypcje, udostępnienia tego materiału, łapeczki w górę. Jeżeli chcecie, to oczywiście wspierajcie kanał przez przycisk Wesprzyj. No i cóż, jak widzicie, instalacji przybywa, montujemy regularnie coraz więcej, coraz większe systemy przygotowane pod rozbudowę. Tak ma to właśnie działać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że jesteście i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!